długo się nie widzieliśmy, co nie? Trochę się u mnie pozmieniało, wyglądam trochę inaczej, moje mieszkanie też wygląda trochę inaczej. No ale już jestem. Wróciłam. No youtuberka to za mnie na pewno nie będzie. Niedawno zamieniłam się trochę w streamerkę i na streamach dostawałam dużo pytań, co sądzę o ustawie łańcuchowej, jak ona jeszcze była takim hot take'iem i obiecałam, że nagram o tym film, ale jak zwykle brakowało mi czasu. No i mam czas teraz, co prawda temat trochę ucichł, ale w sumie nadal jest bardzo ciekawy i nadal chcę o nim z Wami pogadać. W sensie, jak gadam, Wy słuchacie. Ogólnie, wbrew temu, jak nazywa się ta ustawa, wcale nie odnosi się tylko i wyłącznie do trzymania psów na łańcuchach. Jest w niej bardzo dużo innych punktów, które odnoszą się do wielu innych rzeczy, które mi się wcale tak naprawdę nie podobają. Wiem, że nagrałam takiego TikToka, że jej, zabraniają trzymania psów na łańcuchach. No, ale tak troszkę wydoroślałam i przemyślałam tą decyzję i jednak się wycofuję trochę. Sorki. Także ja, jako osoba, która trochę coś tam wie o zwierzętach, wypowiem się dzisiaj na temat tego, co na temat tej ustawy sądzę. Będę mówiła tylko o głównych punktach, nie będę się odnosiła do każdego punktu po kolei, tam tych punktów jest mega dużo, niektóre są po prostu takie z czapy, że w ogóle nie wiem nawet, kto wpadł na pomysł stworzenia czegoś takiego, ale będę się odnosiła tylko do tych punktów, które zostały uznane za najbardziej kontrowersyjne, czyli obowiązkowy zabieg kastracji i sterylizacji, limit godzin, gdzie pies może być trzymany na łańcuchu i wymiary kolców i czy ja uważam, że to jest kawalerka dla psa. Także zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od take'a numer 1, czyli obowiązkowego zabiegu sterylizacji i kastracji. Czy ja uważam, że jest to krzywdzenie zwierząt? Absolutnie nie. Uważam, że kastracja i sterylizacja, ale jednak osobiście wolę zabieg kastracji, jest po prostu czymś super. Jeśli chodzi o suczki, no to zapobiega najważniejsze ropomaciczu, nie wiem, czy tak się to odmienia, no, gromadzeniu się ropy w macicy oraz zapobiega również nowotworom listwy mlecznej, no i generalnie wszystkich chorób powiązanych też z cewką moczową, nietrzymaniem moczu itd. No a jeśli chodzi o samców, no to tutaj nowotwory jąder i generalnie wszystkie problemy z prostatą, a wbrew pozorom nowotwory jąder są u psich samców bardzo częste. Dlaczego jednak nie sądzę, że jest to dobry pomysł, żeby wprowadzać ustawę, która jakby narzuca to z góry właścicielom? Nie sądzę, że jest to dobry pomysł, dlatego że w niektórych przypadkach kastracja jest strasznym pomysłem. Po pierwsze, jeśli mamy psa, który jest lękliwy, no to wykastrowanie go spowoduje, że stanie się najprawdopodobniej jeszcze bardziej lękliwy. Generalnie każdy pies, który ma jakiekolwiek problemy behawioralne, nie powinien moim zdaniem być kastrowany, dopóki tych problemów behawioralnych się z nim nie rozwiąże. Są też psy sportowe, którym fakt, że nie są wykastrowane, pomaga osiągać lepsze wyniki, bo na przykład właśnie dzięki temu te psy są pewniejsze siebie, no i mają taki mocniejszy temperament. Po prostu czasami te psy, które nie są kastrowane, osiągają lepsze wyniki. No i czasami w niektórych przypadkach po kastracji występują różne niepożądane powikłania, więc to też trzeba wziąć pod uwagę i jednak uważam, że właściciel powinien mieć wybór. Jeśli jest to oczywiście właściciel odpowiedzialny. Jeśli kupujecie psa z hodowli, to często jest tak, że ten pies jest wykastrowany, albo w umowie macie podpunkt o tym, że pies musi zostać wykastrowany w wieku iluś tam tygodni, no i musicie wysłać potwierdzenie wykonania takiego zabiegu u waszego psa hodowcy. No a w momencie, kiedy adoptuje się zwierzę ze schroniska, no to też to zwierzę najczęściej jest wykastrowane. Więc ogólnie uważam, że zamiast narzucać właścicielom obowiązek zapisania swojego zwierzęcia na zabieg kastracji lub sterylizacji, powinniśmy bardziej kontrolować nielegalne hodowle w Polsce i to jest tak naprawdę coś, co realnie pomoże zapobiec bezdomności zwierząt. Jeśli chodzi o całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchu, nad tym trzeba by było się zastanowić. Psy, które już zostały wychowane na łańcuchu,
i które spędziły na łańcuchu większość swojego życia, nie uważam, że nagle powinny zostać z niego spuszczone. Wiem, że to jest troszkę kontrowersyjne, to co teraz powiedziałam, ale pies, który mieszkał po prostu ciągle na łańcuchu, może zachowywać się różnie. Jeśli był to pies, który po prostu służył jako pies do szczekania, to może się okazać, że po spuszczeniu go z łańcucha stanie się agresywny. Więc co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Najlepiej jest rozważyć każdy indywidualny przypadek z behawiorystą. Jest oczywiście bardzo dużo psów łańcuchowych, które po spuszczeniu z tego łańcucha okazuje się, że są po prostu największymi miziakami na świecie. I jak oglądam sobie interwencje fundacji prozwierzęcych, które po prostu zrywają te psy z tego łańcucha i te psy kochają ich najbardziej na świecie, to jest to coś niesamowitego i aż by się chciało powiedzieć, że tak należy robić w każdym przypadku. No ale jednak uważam, że behawiorysta powinien po prostu sam zdecydować, czy taki pies jest bezpieczny do spuszczenia go z łańcucha. I psy, które już na łańcuchu żyją, powinny mieć zapewnione ogrzewanie, na przykład w postaci ocieplonej budy, powinny mieć stały dostęp do wody, stały dostęp do jedzenia. Być może zamiast właśnie spuszczać je z łańcucha, dobrze jest obudować to miejsce, w którym się znajdują kojcem. I jest to lepsze rozwiązanie, bo pies wtedy nie chodzi po kole. Jak pies porusza się po kole, będąc na łańcuchu, to po prostu ma zaburzenia świadomości. Dochodzi do różnych takich stereotypii, gdzie po prostu pies spuszczony z łańcucha nie potrafi normalnie funkcjonować, tylko chodzi cały czas w kółko i chodzi cały czas w kółko i zatacza koła i po prostu nie wie za bardzo, co ma ze sobą robić, cały czas po prostu chodzi w kółko. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że często osoby trzymające psa na łańcuchu nie mają dla niego żadnego innego miejsca, więc po prostu wpuszczą tego psa wolno i ten pies sobie będzie latał po wiosce albo po mieście, no nie ma to znaczenia, po prostu będzie latał wolno i stanowi zagrożenie dla innych. Więc zanim też wprowadzimy taki nakaz, trzeba by było się zastanowić, czy wszystkie osoby, które trzymają tego psa na łańcuchu, nie wypuszczą na przykład tego psa gdzieś do lasu, bo nie mają dla niego innego miejsca, albo nie puszczą go po prostu wolno, żeby sobie latał i potencjalnie stwarzał zagrożenie dla innych. Nowe psy, które jeszcze nie były trzymane na łańcuchu, jak najbardziej może je wtedy obowiązywać taka ustawa i jestem za. Tylko te psy, które do tej pory mieszkały na łańcuchu, mogą po prostu stanowić zagrożenie, mogą po prostu nie odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. I oczywiście ja nie popieram trzymania psów na łańcuchu. Uważam, że jest to coś po prostu strasznego i nie wyobrażam sobie trzymać mojego psa na łańcuchu. Ani nie jestem w stanie usprawiedliwić zachowania osoby, która postanowiła trzymać psa na łańcuchu. No ale nie popadajmy ze skrajności w skrajność. To trochę tak, jakby dziecko z biednej wioski w Afryce, gdzie nie ma wody i nie ma jedzenia, nagle wrzucić do Warszawy na Śródmieście i kazać mu sobie radzić samemu. No bo tam jest super, bo ma jedzenie, bo ma picie, ma transport, ma wodę, ma wszystko. No nie? Więc lepiej mu się będzie żyło na Śródmieściu. No tylko, że to dziecko po prostu się na tym Śródmieściu nie odnajdzie. Będzie potrzebowało czasu i pomocy, żeby po prostu ogarnąć, co się dzieje, tak? Sorki za taki skrajny, dziwny przykład. Nie chcę tutaj, wiecie... Ok. I mamy tutaj takie wymiary dla psów, kojców, nowe wymogi dla kojców, wprowadzenie minimalne wymiary kojców w zależności od wzrostu psa. 10 m² dla psów do 50 cm, 15 m 51,65 20 m dla psów powyżej 65 cm. I dużo osób mówi, że to są kawalerki dla psów. Słuchajcie, te wymiary, które są tam podane, to są wymiary kojców, w których pies przebywa całe swoje życie. Musimy się teraz zastanowić nad tym, czym się różni kawalerka od kojca dla psa. Więc jeśli na przykład ktoś mówi, że ma mniejszą kawalerkę niż 20 m² i w niej mieszka, i co to jest, że pies ma większy kojec niż on ma kawalerkę? Ty możesz z tej kawalerki wyjść, możesz ją sobie przemeblować, możesz sobie kupić do niej tak naprawdę co tylko zechcesz.
Możesz się w niej wygodnie położyć na, nie wiem, kanapie. No oczywiście, jeśli kawalerka jest mniejsza niż 20 m2, no to też może być ciężko. No ale generalnie najważniejszy punkt jest taki, że po prostu możesz z niej wyjść, kiedy chcesz. Iść pobiegać, iść na siłownię, iść na spacer w parku, możesz spacerować po tym parku ile chcesz. A pies po prostu siedzi cały czas w tym końcu i z niego nie wychodzi. Ktoś może powiedzieć, ja nie wychodzę z mojej kawalerki. No to jest Twój wybór. Właśnie chodzi o to, że masz możliwość wyboru. Pies nie ma możliwości wyboru i po prostu siedzi cały czas w tym końcu 24 na dobę. Więc czy 20 m2 na całe życie to jest dużo? No nie wydaje mi się, że to jest dużo, ok? Możesz się spotykać z znajomymi, możesz pogadać z kimś przez telefon. Pies po prostu siedzi na 20 m2 w końcu. I ma w nim budę, ok? I ma w nim wodę, i ma w nim jedzenie. Więc proszę, nie porównujcie kawalerki, z której możecie wyjść, do której możecie wejść, do końca. Fajnie, że ktoś pomyślał o tych minimalnych wymiarach końców. Uważam, że i tak te wymiary nie są powalające, szczególnie jeśli mamy tak dużego psa na 20 metrach, no to te 20 metrów to jest dla niego nic, bo musicie wziąć pod uwagę, że te psy to są naprawdę duże psy. Pies, który ma 60 cm wzrostu, to jest naprawdę duży pies. 65 cm wzrostu. Nie mam nic więcej do powiedzenia, nie będę się za bardzo nad tym rozwodzić. Zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach i pamiętajcie, że nikomu nie chcę narzucać mojego zdania, tylko po prostu odpowiadam na Wasze pytanie, które brzmi: co ja o tym sądzę?